Dzisiejszy odcinek jest inny i jest dla konkretnej grupy ludzi. Ludzi mojego pokolenia. Więc jeśli urodziłeś się między 1957 a 1977 rokiem, to prawdopodobnie przez całe życie towarzyszy ci jedno natrętne uczucie, że coś tu jest nie tak. Nie z tobą, tylko z tym, jak działa ten świat. Masz przeczucie, że patrzysz przez systemy, które inni przyjmują bez mrugnięcia okiem? Że niesiesz jakąś misję, której nie potrafisz nazwać, ale która nie daje ci spać? Mam dla ciebie wiadomość, której może nigdy nie słyszałaś. Nasza generacja to ludzie, których Edgar Cayce, słynny śpiący prorok, widział w swoich wizjach już dekadę temu. Cayce płakał nad ciężarem, jaki nasze pokolenie będzie musiało udźwignąć. Dzisiaj na Sunset Talk pogadamy o tym, dlaczego jesteśmy pokoleniem mostu, duchowymi saperami i dlaczego nasza niewidzialność jest naszą olbrzymią przewagą. Zapraszam. Wiecie, jak to jest w teatrze? Wszyscy patrzą na aktorów w świetle lamp, ale gdyby nie ekipa techniczna, która po ciemku rozstawia sceny i pilnuje, żeby sufit nie spadł nikomu na głowę, nie byłoby żadnego przedstawienia. My, roczniki 57 i 77, jesteśmy taką właśnie ekipą. Jesteśmy architektami ewolucji. Nasi rodzice zaczęli zmiany, nasze dzieci te zmiany dokończą, a my stoimy w samym środku najniebezpieczniejszego przejścia w historii ludzkości i trzymamy drzwi, dosłownie, barkiem, stopą, czym się da, żeby się nie zatrzasnęły, podczas gdy reszta świata w panice próbuje się przez nie przecisnąć. Urodziliśmy się w cieniu zimnej wojny, dorastaliśmy w rozpadzie instytucji, a w dorosłość wkroczyliśmy, gdy technologia wystrzeliła szybciej niż ludzka mądrość. Dorastaliśmy w domach, gdzie emocje były luksusem, rodzice byli nauczeni przetrwania, milczenie było cnotą, wytrzymałość było obowiązkiem. Nie było rozmów o traumie, nie było języka wrażliwości, nie było przestrzeni na czuję, a jednak my czuliśmy i to dużo. Musieliśmy nauczyć się funkcjonować w dwóch rzeczywistościach naraz. W tej, która mówiła nie przesadzaj, i w tej, którą czuliśmy pod skórą. To rozdarcie zostawia ślad. Musieliśmy stać się duchowo kuloodporni, bo strzelano do nas z każdej strony. Stary, utarty schemat chciał nas zdusić, nowy jeszcze nie istniał, a w środku był tylko chaos. Cayce nazwał nas tłumaczami. Jedną nogą staliśmy w świecie analogowym, drugą w cyfrowej rewolucji. Musimy nauczyć się mówić każdym językiem, materialnym i duchowym, nowoczesnym i starożytnym. I robiąc to, nie czekaliśmy na lajki. Zmieniamy rzeczywistość tak, że nikt nawet nie zauważa, że to nasza zasługa. I to jest nasz as w rękawie, bo najgłębsze zmiany zawsze zachodzą w cieniu. Cayce opisał nas jako duszę z aktywnym trzecim okiem od urodzenia. Naturalni detektorzy kłamstwa. Pamiętasz swoje dzieciństwo? Wiedzieliśmy, że Mikołaj to ściema, zanim ktokolwiek nam powiedział. Pamiętasz, kiedy widziałeś niespój między tym, co dorośli mówili, a tym, jak się zachowywali? Byliśmy dziećmi, które potrafiły wyczuć napięcie w pokoju szybciej niż dorośli, które przejmowały odpowiedzialność emocjonalną za rodzinę. Dziećmi, które stały się mediatorami, zanim nauczyły się tabliczki mnożenia. To jest dla malucha ogromny ciężar, a mimo to daliśmy radę. Byliśmy duchowymi dorosłymi w ciałach dzieci. Starymi duszami zmuszanymi do siedzenia w ławkach i słuchania lekcji, które były stekiem bzdur. Ilu z nas dostało łatkę trudnego dziecka, nadwrażliwego, zbyt intensywnego? Ilu z nas próbowano leczyć farmakologicznie tylko dlatego, że czuliśmy to, czego inni nie chcieli czuć? Tu wejdziemy trochę głębiej w kosmos, więc zapnijcie pasy. Cayce twierdził, że nasze pokolenie ma najwyższy odsetek dusz spoza układu. To świadomości, które doświadczały życia w innych wymiarach i systemach gwiezdnych. To dlatego czujemy się w tym świecie jak turyści, którzy zgubili paszport.
Patrzcie na ludzkie zachowania, te wszystkie wojny o miedzę, ego, gierki i myślimy, serio? To jest to, na co się pisałem? Patrzycie w niebo i czujecie tęsknotę za domem, którego nie potraficie wskazać na mapie. A fizyka? Te nasze nadwrażliwości, problemy z autoimmunologią, chroniczne zmęczenie, to nie są słabości. To nasze kosmiczne skafandry próbują się dostosować do gęstości Ziemi. Jesteśmy nastrojeni na inny, czystszy dźwięk. To jest moment, w którym możecie poczuć ciarki, bo Casey powiedział, że nasze pokolenie zgłosiło się na ochotnika do najcięższej roboty – łamania karmy. Wzięliśmy na klatę traumy rodowe, wzorce przodków i zbiorowe rany. Nie za karę. Jako alchemicy jesteśmy jak oczyszczania ścieków dla ludzkości. Wciągamy starożytną truciznę, zmieniając ją w lekarstwo. Ilu z was jest czarną owcą w rodzinie? Tym, który przerwał cykl alkoholizmu. Tym, który pierwszy poszedł na terapię. Tym, który powiedział dość przemocy, która trwała od pokoleń. To nie jest bunt nastolatka, to była misja. Łamanie kości boli, ale tylko tak można je dobrze nastawić. Wasza depresja, lęki, poczucie izolacji to były symptomy przetwarzania toksyn, których inni nawet nie odważyli się dotknąć. Jeśli czujesz, że to o tobie, napisz w komentarzu łamacz karmy. Podziel się tym, co udało ci się zatrzymać w swojej rodzinie. Twoja historia może być latarnią dla kogoś, kto właśnie traci siły. Zdarzyło wam się kiedyś spojrzeć w lustro albo na stare zdjęcia i pomyśleć, czy to w ogóle byłam ja? Casey wspomniał o czymś niesamowitym, o zjawisku, który nazwał wymiana dusz. Ponieważ nasza misja jest tak ekstremalnie trudna, niektóre dusze zaczynają podróż, a inne je kończą. Często w okolicach 30 lat lub 45 dochodzimy do zmiany warty. Oryginalna dusza wycofuje się, a wchodzi specjalista od kolejnej fazy. To tłumaczy, dlaczego wielu z nas ma poczucie, że przeżyło kilka żyć w jednym. Inne kariery, inne twarze, zupełnie inne priorytety. To nie niekonsekwencja, to współpraca zespołowa na poziomie kwantowym. Niesiemy w sobie wspomnienia, o których świat zapomniał. Płaczemy na widok niszczenia przyrody. Płaczemy, bo nasza świadomość pamięta zatonięcie Lemurii. Kiedy widzimy tyranię technologii, czujemy dreszcz, bo nasza świadomość pamięta upadek Atlantydy. Ale nie jesteśmy tu, by płakać nad przeszłością, tylko żeby nie pozwolić jej się powtórzyć. Jesteśmy twardym dyskiem ludzkości. Co więcej, podczas gdy inni się kłócą, kto ma rację, my wiemy, że obie strony są w błędzie, a prawda leży w trzecim wymiarze. Jesteśmy tkaczami linii czasu. Każda nasza decyzja, każda chwila obecności dosłownie zszywa najlepszą możliwość przyszłości dla nas wszystkich. Teraz, gdy mamy już po 40, 50 czy 60 lat, wchodzimy w fazę stabilizacji częstotliwości. Casey mówił, że nasza praca w drugiej połowie życia to nie robienie, tylko bycie. Stajemy się kamertonami. Samą swoją obecnością w pokoju podnosimy wibracje innych. Jesteśmy jak latarnie morskie. Nie biegamy po plaży, próbując ratować statki. My stoimy na brzegu i świecimy, żeby nikt nie rąbnął w skały. Czy to wyczerpujące? Nawet bardzo. Ale to najważniejsza robota na tej planecie. Świat może nigdy nie poznać naszych nazwisk. Nie dostaniemy orderów. Ale za to wszechświat zna naszą częstotliwość. To dziecko, którym byłeś, wygrało. Nie stałeś się cyniczny. Nie stałeś się okrutny. Nie przekazałeś dalej tego, co ciebie bolało. Przerwałeś łańcuch. I nawet jeśli nikt ci za to nie podziękował, to ja robię to teraz. Dziękuję ci za to, że wybrałeś świadomość zamiast automatu. Za to, że wybrałeś rozmowę zamiast milczenia. Za to, że wybrałeś miłość, nawet jeśli nikt nam nie pokazał, jak ona wygląda. To jest wielkość. Nie ta z okładek, nie ta z nagłówków, ta cicha, ta, która zmienia historię rodzin na pokolenia do przodu.
Jeśli ten film do ciebie dotarł, to znak, że czas przestać się przepraszać za to, że jesteśmy inni. Jesteśmy wybrani nie do wygody, ale do wielkości. Trzymajcie się, pilnujcie swojego światła. Widzimy się w komentarzach i w następnym odcinku Sunset Talk za tydzień. Gorąco dziękuję za uwagę.